nieruchomości, a ekonomia. Odcinek zainspirowany ciekawą rozmową z doktorem Paczosem o tym, jak rządy wracają do gry. Będzie o nieruchomościach, ale też o stopie procentowej, już ostatni raz przysięgam, i o oszczędzaniu, o wydawaniu i o wychodzeniu z recesji gospodarczej. Ale po kolei. Zacznijmy od stopy procentowej. Doktor Paczos przedstawia się jako zwolennik koncepcji naturalnej stopy procentowej. Cóż to takiego? Koncepcja ta mówi, że stopa procentowa ma wpływ na decyzje zakupowe, co jest dość oczywiste. Kiedy stopa procentowa jest wysoka, to mamy tendencję do opóźniania naszych decyzji zakupowych, bo skoro pieniędzy na koncie szybko przybywa, to szkoda je wyciągać i coś za nie kupić. Lepiej niech rosną dalej. A gdy stopa procentowa jest niska, a zwłaszcza niższa niż inflacja, czyli jest to ujemna realna stopa procentowa, o czym mówiliśmy tutaj, to wolimy szybko coś kupić, zamiast czekać na wątpliwe profity z trzymania pieniędzy na koncie. Naturalna stopa procentowa to taka, która ani nie spowalnia naszych decyzji zakupowych, czyli nie jest za wysoka, ani ich nie przyspiesza, czyli nie jest zbyt niska. Ile wynosi taka stopa? Zdaniem doktora Paczosa przez dekady było to około 2%, bo to tyle, ile pożądany poziom inflacji, więc realna stopa jest wówczas praktycznie zerowa. Tak było przez dekady. Było, ale się zmyło, bo rzeczywistość nam się zmienia. Zmiany wynikają z dwóch rzeczy. Żyjemy coraz dłużej, a społeczeństwo nam się starzeje. Co to ma do rzeczy? Dłużej żyjemy, więc i planujemy nasze życie w dłuższej perspektywie. Jeśli dziś nieźle zarabiam, to zaczynam się zastanawiać, co będzie, gdy już nie będę pracował i zarabiał takich pieniędzy jak dziś. Jak już nie będę zarabiał, to będę na emeryturze. No tak, ale starzenie się społeczeństwa sprawia, że emerytów będzie coraz więcej, więc emerytury będą niskie. Czyli trzeba sobie zaoszczędzić na przyszłość. Czyli maleje skłonność do konsumpcji, a rośnie skłonność do oszczędzania. Czyli wracając do koncepcji naturalnej stopy procentowej, owa naturalna stopa procentowa maleje. Jak bardzo? Wygląda na to, że bardzo. Banki centralne obniżają stopy niemal do zera lub wręcz do zera, a ludzie nie rzucają się na zakupy. Co więcej można zrobić? Jak zachęcić ludzi do wydawania pieniędzy, skoro od czasów Keynesa wiemy, że tzw. paradoks zapobiegliwości może dusić wzrost gospodarczy? Trzeba by obniżyć stopy procentowe do poziomów ujemnych i to być może na stałe. To jednak jest kłopotliwe, bo grozi olbrzymim odpływem depozytów, co z kolei zamordowałoby kredyt. Dziś system bankowy działa jak pośrednik. Kto nie potrzebuje pieniędzy, więc wpłaca je do banku. Ktoś inny ich potrzebuje, więc bierze te pieniądze z banku w formie kredytu. Proste. Proste, dopóki ktoś wpłaca pieniądze do banku, bo jest z czego dać kredyt. A jeśli trzymanie pieniędzy w banku będzie kosztowne, to wpłacać nie będą. I kredytu nie będzie. Co za klops. Ucieczka od tych problemów w ostatnich latach była prosta. Kupujemy nieruchomości. Z krótką przerwą w okolicach roku 2008 ceny mieszkań w Polsce rosły nieprzerwanie od wielu lat. Jeśli wziąć pod uwagę, że ceny mieszkań przez ostatni rok wzrosły około 7%, to jeśli ktoś kupił takie mieszkanie, poniósł koszty utrzymania, roczny czynsz na poziomie 1% wartości mieszkania, to nawet jeśli nie bawił się w żadne wynajmowanie, to obronił się przed inflacją i jeszcze na tym zarobił. A jeśli przez miniony rok pobierał opłaty za wynajem, to wyszedł na tym jeszcze lepiej. Pandemia rozkręciła rynek działek budowlanych, rekreacyjnych, nawet malutkich ogródków działkowych. Domek za miastem, wydawałoby się relikt minionej epoki, wrócił gwałtownie do łask. Jeśli nie można pojechać za granicę, to urlop we własnym domku za miastem staje się kuszącą alternatywą. Jeśli ktoś to przewidział, to zarobił. Cud, miód i orzeszki. W tej beczce miodu jest też łyżka dziegciu, a nawet kilka. Gdy pandemia się skończy, znów zaczniemy jeździć za granicę i nasze domki za miastem opustoszeją, a ich ceny spadną. Nie tak od razu i może nie aż tak bardzo, ale raczej spadną. Na wynajmie mieszkania, nawet w dość dobrej lokalizacji, trudno dziś zbić kokosy. Pandemiczne ograniczenia zabiły najem krótkoterminowy. Część właścicieli takich mieszkań weszła w najem długoterminowy, obniżając w ten sposób ceny najmu, które dodatkowo obniżyła też sama pandemia. Studenci dziś nie wynajmują mieszkań w ośrodkach akademickich, lecz uczą się z domu. Rośnie podaż, spada popyt, ceny lecą w dół. Ekonomiczny elementarz. Na rynku mieszkań, nie najmu, lecz samych mieszkań, też może być różnie, bo nieprzerwanie rośnie podaż, czyli buduje się coraz więcej. W marcu w budowie było ponad 800 000 mieszkań, co sprzyja spadkom cen. Czemu więc ceny mieszkań nie spadają? Bo popyt na nie rośnie jeszcze bardziej niż ich podaż i tu warto wymienić dwa istotne powody, dla których popyt rośnie.
bo ludzie uciekają ze swoimi oszczędnościami, stopa procentowa po raz kolejny, oraz dlatego, że popyt jest dziś wsparty bardzo tanim kredytem poniżej 3%, który jest bardzo hojnie rozdawany. Jak ostatnio wyczytałem, bezdzietne młode małżeństwo z łącznym dochodem netto w wysokości 5 000 złotych miesięcznie może liczyć na kredyt hipoteczny na około 500 000 złotych. To jest ogromna suma, zważywszy ich dochody. Jeśli proces ucieczki z oszczędnościami w mieszkania spowolni, jeśli stopy procentowe pójdą w górę, to popyt spadnie, co przy rosnącej podaży zafunduje nam dawno niewidziane spadki cen mieszkań. Czyli co robić? Kupować nieruchomości, nie kupować? Gdybym ja to wiedział, nie ma mądrych, ale tak na serio, to w najbliższym czasie nie spodziewałbym się spadków na rynku nieruchomości. W dalszej zaś perspektywie zahamowanie wzrostów lub nawet korekta nie powinna być dla nas zaskoczeniem. Do usłyszenia.